Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiejszy odcinek jest szczególny. To będzie dla mnie bardzo ważny odcinek, bo chciałabym opowiedzieć Wam o swoim największym dramacie akwarystycznym, jaki ostatnio przeżyłam, podsumować pierwszy rok na YouTubie i opowiedzieć Wam trochę o swoich nowych rybkach. Niestety ostatnie tygodnie nie były dla nas łaskawe. Mieliśmy naprawdę ogromną infekcję pasożytniczą. Walczyliśmy z nią przez kilka tygodni. Mam nadzieję, że teraz już jest bezpiecznie, żeby powiedzieć, że najgorsze jest za nami. I chciałabym Wam opowiedzieć, jak to wszystko się działo po kolei. Ale wydaje mi się, że sprawa nie dotyczy tylko ostatnich kilku tygodni, a tak naprawdę ciągnie się z nami dłużej. Myślę, że zacząć trzeba by było tak naprawdę od przyjazdu Guinnessa, bo analizując fakty i łącząc wszystkie kropki, wydaje mi się, że to właśnie on był główną przyczyną, dlaczego tak się u nas podziało. Taki skrót zupełny, bo możecie to zobaczyć w odcinku o Guinnessie, ale kiedy on przyszedł, przez pierwsze 3-4 dni leżał, nie za bardzo był aktywny, więc sprzedawca powiedział, że pewnie mu smutno, przenieść go do głównego. Oczywiście się nie zgodziłam, przyniosłam go do 200 litrów, gdzie mieszkał z bonbonem i milkshake'iem, ale milkshake czerwona oranda bardzo go zaczepiała, więc postanowiłam ich rozdzielić, bo Guinness nie był gotowy na tego typu kontakty. No i niestety mój największy błąd był taki, że przeniosłam orandę tutaj do dużego akwarium, tą czerwoną. I wydaje mi się, że z tym przeniesieniem jej przyszły jakieś patogeny od Guinnessa. Jak wiecie, podczas tego, kiedy Guinness u nas mieszkał na kwarantannie, obie ryby, czyli czerwona oranda i bonbon, popłynęli za tęczowy most i te przyczyny nie były do końca jasne, co tam się działo. Oczywiście kolejny mój błąd, nie miałam mikroskopu, więc to wszystko było takie na oko, objałowe. Guinness przyszedł do nas z dziwnym katarem, jak ja to mówiłam, czyli taką wydzieliną z nosa. Miał też 3 kropki na pyszczku. Sprzedawca potwierdził, że wyjechał z tym, ale to nic takiego. No ale stan Guinnessa jaki był, taki był. I nawet po tym, jak już niby zakończył leczenie, to on nigdy nie był w pełni sprawną rybą i często też zastanawiałam się, jaka jest jakość jego życia w związku z tym, bo nie miał ani jednego dnia, żeby od rana do wieczora normalnie pływać, tylko zazwyczaj zamulał, leżał sobie na dnie, miał problemy z pływaniem, też szukałam różnych wymówek, między innymi to, że miał bardzo długie płetwy. W każdym razie w naszym głównym akwarium, analizując tysiące zdjęć, które ja zrobiłam od tamtego czasu, właśnie po tym jak ta czerwona oranda przyszła do głównego akwarium, zaczęły się dziać różne niby mało istotne rzeczy. A to Oreo od czasu do czasu mętniały oczy, robiły się takie cloudy eyes, jak to się mówi. No i skoro nie parametry, skoro później jak już kupiłam mikroskop też nie za bardzo nic było widać, no to sobie wymyśliłam, że tam na powiece rośnie mu kaptur. I to była prawda, bo zazwyczaj oczy mętnieją, jak jest jakieś podrażnienie. Może to być bakteria, ale właśnie jakieś czynniki środowiskowe, albo zła woda, albo pasożyt, albo właśnie coś go tam irytuje. Więc sobie wymyśliłam, że to prawdopodobnie przez to, bo ten kaptur faktycznie na tej jakby powiece rósł mu dosyć intensywnie. Ale też salmiaki już właśnie na początku listopada mam zdjęcia, kiedy robiły jej się taki biały meszek z boku ciała i tam w tym miejscu stały też łuski. Oczywiście ignorowałam to pomimo tego, że sprzedawca mówił, że to pewnie pasożytnicze, ale mówię, no gdzie pasożyt? U nas pasożyt, te ryby przecież takie zdrowe. Więc po dawkowaniu włókien było zazwyczaj lepiej. No i te oczy Oreo też tak były, że 3 dni były normalne, 2 dni były takie zamglone, potem znowu normalne, więc sobie tłumaczyłam, że gdyby to miała być jakaś infekcja, no to przecież byłoby cały czas. No i tak jak wiecie, Guinness też nigdy w pełni sprawny tutaj nie był. Nowe rybki później przyjechały i te rybki przywiozły ze sobą nieproszonych gości, czyli przywry. O przywrach wiedziałam od samego początku i te przywry były leczone, chociaż moje 2 akwaria, które im dałam do dyspozycji, nie były za bardzo gotowe na taki najazd chiński i tak wiele ryb, więc tam parametry, no nie ściemniając, szalały i różne rzeczy się działy, więc to dlatego też musiałam robić bardzo dużo podmianek, żeby te parametry
trzymać w bezpiecznych ryzach. I też to leczenie szło tak trochę koślawo, no bo co z tego, że tutaj dam leki, jak zaraz muszę zrobić dużą podmiankę, potem znowu dać. Więc o ile wydawało mi się, że sprawa przywry jest zamknięta, to po tym jak przeniosłam te 3 największe rybki do głównego, okazało się, że jednak tak nie jest. Oczywiście przenoszenie rybek do głównego zajęło mi jakieś 2 tygodnie, bo wiedziałam, że tutaj te filtry też i te wszystkie dobre bakterie i cały cykl musi się dostosować, więc to nie było tak hura i 3 ryby na raz. Zwłaszcza, że to akwarium zbliżało się do granic bezpiecznego zarybienia. No i zaczęliśmy leczyć przywry. Te przywry oczywiście na początku potraktowałam Lernexem Pro. Stwierdziłam, że nie będę się bujać z nimi, bo przywry bywają trochę... Ciężko się je leczy, czasami bywają odporne na sam praziquantel. Mówię, dobra, no dam ten Lernex Pro i będzie zaraz sprawa załatwiona. Okazało się, że po pierwszej dawce i odczekaniu kilku dni tych przywr wcale nie było dużo mniej. A też z przywrami jest tak, że my mieliśmy akurat skórne, ale zazwyczaj prewencyjnie mówi się, żeby dawkować kilka razy, bo te skrzelowe są takie, że lek nie działa na ich jajka i trzeba wyłapać moment, kiedy te małe przywry się wylęgną, ale jeszcze nie zdążą złożyć nowych jajek, więc to wszystko się oblicza na podstawie temperatury i na podstawie mojej temperatury, którą miałam, czyli tam 21-22 stopnie, to było dawkowanie co 4 dni. Po drugiej dawce Lernexa dalej nie było zbyt dobrej poprawy, więc stwierdziłam, że możliwe, że ta gąbka, którą położyłam na samą górę filtra, możliwe, że ma filtrację chemiczną. Wprawdzie w tytule tej aukcji, gdzie to kupowałam, nic takiego nie było, ale mówię, dobra, może to wyciągnę. No i też za dużej poprawy nie było, ale dawkowałam dalej Lernex z nadzieją, że może to się poprawi. W tym samym czasie, właśnie to już w odcinku o Hilodonelli mówiłam, że jak wstałam rano, Fanta po prostu była zupełnie nieobecna wzrokiem i została przeniesiona do mniejszego zbiornika, odseparowana. Na tym etapie myślałam, że jest to infekcja bakteryjna, bo wydawała się dosyć napuchnięta. Łuski były minimalnie postawione, chociaż nie wydawała się być typową szyszką. I tutaj niewłaściwie zareagowałam, bo leczyłam ją na infekcję bakteryjną, chociaż prawdopodobnie właśnie to był początek rozkwitu tych pasożytów. Moje rybki w głównym akwarium były silne, zdrowe i wypieszczone do tej pory, ale jak przyszły przywry widocznie i stres, może z nową obsadą, to musiało ich je osłabić i wtedy te oportunistyczne pasożyty musiały zaatakować. Kiedy Fantę przekładałam do oddzielnego pojemnika, ona właściwie nie była taka, no bardzo... przelewała się przez palce, więc nie chciałam jej nawet dodatkowo męczyć i stresować i badać pod mikroskopem, co prawdopodobnie było błędem, ale sprawa wyszła na jaw już następnego dnia, kiedy na ogonie salmiaki zauważyłam biały nalot, właściwie taki biały śluz. No i testując salmiaki odkryłam, że mamy Hilodonellę. W tamtym czasie w akwarium były leki na przywry, ale wiedziałam, że priorytetem jest Hilodonella, gdyż jest wysoce śmiertelna i zazwyczaj musimy dobrać priorytety, co najpierw leczymy. Przywry mogą poczekać, bo przywra trochę poswędzi, jest niezbyt przyjemna dla ryby, ale sama przywra jej nie zabije od razu. Mogą ją zabić infekcje wtórne, ale przywry na ten czas trzeba było odłożyć i zająć się jednokomórkowymi pasożytami. Więc była tutaj ogromna podmianka, 90% i oczywiście wiedząc, że mamy pasożyty, nie używałam żadnych systemów do podmianek wody, tylko wszystko ręcznie wiaderkami. Podczas tej dużej podmianki salmiaki naprawdę gorzej się poczuła i zaczęła leżeć na dnie, gdzie przeleżała kolejne 20 godzin. W tym czasie dawkowałam FMG, czyli formaldehyd i zieleń malachitową. W stężeniach takich, jakie są na opakowaniu, chociaż wiedziałam, że salmiaki wygląda naprawdę bardzo źle i dawkowałam na 500 litrów, wiedząc, że mam 550 litrów, nawet ponad, bo jeszcze 2 filtry. W każdym razie salmiaki po tych 20 godzinach odżyła i co to jest w ogóle ciekawe, że kiedy ona leżała te 20 godzin, na dnie zawsze jakaś ryba koło niej pełniła dyżur i sprawdzała, jak ona się czuje. I to było bardzo słodkie. Głównie leżał przy niej Guinness, ale kiedy Guinness gdzieś odchodził, czy na karmienie, czy w ogóle popływać, to zawsze któraś z ryb koło niej była.
I po 20 godzinach salmiaki zrobiło się lepiej i stopniowo zaczęła pływać i nastąpił całkowity zwrot akcji, bo salmiaki zrobiła się agresywna. Zaczęła atakować Guinnessa i Halleya głównie, więc salmiaki była na tym etapie odseparowana od reszty, żeby nie robić im krzywdy. Chociaż teraz wydaje mi się, że ona po prostu wiedziała, że to są dwa słabsze ogniwa i po prostu taka była ich reakcja, chociaż na początku dziwne mi się to wydawało, że właśnie Guinness, który jej tak bronił, teraz jest obiektem jej ataków. Pierwsza dawka FMG podniosła salmiaki na nogi. To było dobre, ale nie rozwiązała całkowicie problemu, bo dalej była widoczna Hilodonella i pojawiła się Kostia. Na tym etapie stwierdziłam, że zaryzykuję i dam jeszcze jedną dawkę FMG, tym razem pełną, bo ryby wydają się być stabilne. I o ile Hilodonellę wybiło, tak Kostia została. Najbardziej Kostią zainfekowany był Oreo, któremu zaczęły robić się rany na brzuszku i płetwach, takie czerwone wybroczyny. I właściwie tam, gdzie były te rany, można było znaleźć skupiska Kosti. Skoro FMG nie pomogło i w międzyczasie Guinnessowi i Halleyowi zaczęła się robić infekcja wtórna bakteryjna, to stwierdziłam, że potrzebujemy środka, który zadziała na obie rzeczy naraz. Wyborem naturalnym padła chloramina T, dlatego też, że ryby były pokryte gęstym śluzem. I wiedziałam, że jeśli pozbędziemy się tych dwóch pasożytów, musimy jak najszybciej przejść do leczenia przywr, które w tym czasie zaczęły się namnażać, bo to leczenie nie było targetowane właśnie na przywry. Więc chloramina wydawała mi się super, bo załatwi 3 rzeczy za jednym zamachem. Przygotuje nas do leczenia do przywr, bo ściągnie śluz, załatwi bakterie, i załatwi te drobne, małe, ale upierdliwe pasożyty. Z chloraminą jest tak, że to jest silny środek i na pewno nie polecam nikomu, żeby tak sobie odawkować. Zwłaszcza, że do chloraminy trzeba mieć też wagę apteczną i naprawdę bardzo, bardzo dobrze obliczyć dawkę. Chloramina nie lubi miękkiej wody. Ja niestety mam tą wodę dosyć miękką, więc w takich wypadkach zaleca się dawkowanie 75%. I dawkowałam 75% przez 4 dni. Okazało się, że chloramina nam pomogła i właściwie sytuacja była na tyle dobra, żeby przejść do przywr. Stwierdziłam, że skoro Lernex Pro nie pomaga, to po prostu polecimy klasyką gatunku, czyli zastosuję Fluxolv. Po pierwszej dawce faktycznie była poprawa, ale tadam, wystąpiła infekcja wtórna, czyli OSPA. Tego się nie spodziewałam, chociaż wiedziałam, że często po leczeniu na przywry infekcją wtórną jest OSPA, ale po prostu te ryby były bardzo słabe. One były obciążone tyloma pasożytami, takim silnym leczeniem i jeszcze miały walczyć z ospą. Najbardziej zaatakowany ospą był kapitan. On miał po prostu całe gałki oczne aż pokryte białymi kropkami. Mam taki filmik, kiedy go przekładałam do oddzielnego akwarium. Jego przywry uderzały głową o 2 różne inne pasożyty, a gdzieś jeszcze w tle była ospa. On miał po prostu wszystko, pomimo tego całego leczenia. W międzyczasie zapomniałam dodać, ale pod koniec leczenia chloraminą niestety Guinness i Halley nie wyglądali już najlepiej, bo infekcja bakteryjna dalej się rozwijała. I niestety oboje właściwie w podobnym czasie przepłynęli za tęczowy most. Ale chloramina bardzo pomogła Oreo i jego rany zaczęły schodzić i Oreo wyglądał na to, że rokuje całkiem nieźle, bo poza przywrami nie miał już więcej problemów. Tak mi się wydawało, aż do czasu, kiedy następnego dnia rano wstałam i Oreo był taki, że tracił balans, nie za bardzo mógł nad sobą panować, ale też wydawało mi się, że poszukuje tlenu, bo pływa głównie w górnych partiach wody. O ile łatwo, może nie aż tak łatwo, jak widać na przykładzie, ale poradzić sobie z pasożytem można, ale to, co ten pasożyt wyrządzi, jakie szkody, ocenić jest już trudno, bo wiadomo, że każdy pasożyt będzie uszkadzał tkanki. Jeśli uszkodzenia skrzeli są bardzo rozległe, to niestety może to prowadzić do licznych komplikacji. I wydaje mi się, że takie komplikacje właśnie wystąpiły u Oreo, który próbował, może nie naczerpnąć powietrza z tafli, ale dryfował gdzieś w górnych partiach wody i wydawało mi się, że właśnie szuka tego tlenu. W związku z tym, kiedy widziałam, że jest wyraźnie słabszy, chociaż poprzedniego dnia naprawdę wydawało mi się, że jesteśmy na dobrej drodze,
do wyzdrowienia, to po prostu przełożyłam go do mniejszego akwarium razem z kapitanem, który był strasznie osłabiony i najpierw zapodałam im glinkę na dzień dobry, Mediclay, żeby ich trochę postawić na nogi, ale niestety Oreo już był w takim stanie, że po prostu jego zawinęło w przeciągu paru godzin. Każdy, kto mnie zna prywatnie, wie, jak przeżyłam to i po prostu 4 dni chodziłam do tyłu. Zresztą oglądanie akwarium w tym czasie było dla mnie straszną męką, bo widziałam, jak te ryby się męczą, ile mają na głowie, z iloma rzeczami walczą, a ja nie potrafię im pomóc, pomimo tego, że mam sprzęty, mam dobre leki, ale po prostu te pasożyty, ja nie wiem, z czego były wykonane, zwłaszcza na przykład Kostia, że po prostu bardzo ciężko było się jej pozbyć. W każdym razie gdzieś tam pomiędzy jeszcze rybki zostały wysłane na leczenie, na kąpiel krótką nadmanganianie potasu, bo ja w tym czasie musiałam zdezynfekować całe akwarium i dezynfekcja akwarium była bardzo częsta. Właściwie przy każdej podmiance szorowałam i myłam i te wszystkie sprzęty były wyparzane i odkażane na bieżąco. I dzięki tej takiej rutynie i procedurom wręcz udało się uniknąć u dzieciaków problemów i dzieciaki po prostu są szczęśliwe i miały tylko te przybry na początku. 2 gdzieś zdechłe trychodyny znalazłam po drodze, ale żadnej żywej. Wracając do kapitana, nie było z nim najlepiej, bo kapitan walczył właściwie z infekcjami wtórnymi. Wyglądało to tak, jakby był po prostu zjadany przez bakterie, pasożyty, tracił płetwy, zapadło mu się jedno oko, był bardzo chudy, coraz mniej jadł, ale jadł do końca. W każdym razie oddzieliłam go razem właśnie z Oreo i po tej piorunującej dawce glinki pomyślałam, że skoro ma i bakterie i pasożyta, a już miał tak ciężkie leczenia, więc nie mogę mu po prostu dać kolejnego koktajlu, więc będę go leczyć w US3 King British, dlatego że ma zieleń malachitową, która zajmie się pasożytami tymi jednokomórkowymi, ma akryflawinę, która powinna zabezpieczyć go i trochę ochronić przed bakterią, ma też ten chininę, więc to też działa na te jednokomórkowe pasożyty, ale po 1 czy 2 dniu nie było za dużej poprawy i ja też, on po prostu leżał i wyglądał no jak 7 nieszczęść, więc podjęłam decyzję, że skrócę mu cierpienie, bo w ogóle nie rokował i to była druga sytuacja, kiedy ja właściwie byłam przekonana, że nie ma innej opcji. Pierwsza, jak ktoś do mnie napisał, z bardzo zaawansowaną posocznicą. W każdym razie przygotowałam wszystko, no i poszłam się z nim pożegnać. I mu mówię, że no kapitanie, kapitan powinien zawsze zejść ostatni z tonącego statku, ale ty się nie martw, bo my tutaj sobie damy radę i nie musisz tutaj trwać do końca, że skrócę ci cierpienia. I on zaczął wtedy pływać. Więc dla mnie to był znak, że on chce dalej walczyć. I ujęło mnie to strasznie, więc stwierdziłam, że dobra, zobaczymy, może jeszcze dam mu 1-2 dawki, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No po kolejnej dawce, te dawki się daje co 48 godzin, ja dawałam troszkę co około 40 godzin. Nie było mu jakoś szczególnie lepiej. I też on dalej jadł, ale nie za bardzo się ruszał, więc zrobiłam drugie podejście do niego i dokładnie to samo, że kapitanie, no bardzo dzielnie walczysz, ale nie dasz rady, no chyba musimy się pożegnać. No i on znowu zaczął pływać, a tak leżał całymi dniami na dnie. Więc stwierdziłam, że z szacunku do niego po prostu dam mu odejść w tym momencie, kiedy będzie na to gotowy. I tak właśnie zrobiłam. Czekaliśmy. To było strasznie męczące i dla niego, i dla mnie patrzeć na niego, opiekować się nim, kiedy wiedziałam, że jak to się skończy. Myślałam, że kapitan faktycznie będzie ostatnią osobą, ostatnią rybą, która zejdzie z tego tonącego statku, bo wydawało mi się, że cała reszta w głównym akwarium już jest w miarę stabilna. Kiedy to okazało się, że salmiaki znowu ma białą plamę na ogonie. Zbadałam ją pod mikroskopem i okazało się, że salmiaki ma Kostię. To był moment zwątpienia. Szczerze mówiąc, takich momentów zwątpienia było dosyć sporo, kiedy zastanawiałam się, czy to w ogóle wszystko ma sens. I czy nie lepiej po prostu całe akwarium rozbroić i po prostu nie rozkładać sobie cierpienia ani sobie, ani im na raty. Ale też wiedziałam, że te ryby naprawdę miały bardzo ciężkie leczenie i przez bardzo wiele przeszły, ale też nie mogę od razu salmiaki teraz zaserwować z grubej rury koktajlu, więc stwierdziłam, że spróbuję przez
skoro jest w takiej dobrej formie, przez 2-3 dni zrobić jej kąpielę w soli i zobaczyć, jak to pójdzie, a jeśli byłoby gorzej, no to wtedy ją oddzielę i będę leczyć oddzielnie. Wysyłam nawet na grupie Wam filmik, jak salmiaki dzielnie pływa sobie w kąpieli w soli, a następnego dnia rano wstałam i salmiaki praktycznie nie oddychała. Tak, więc salmiaki wkrótce po tym, jak odkryłam ją w takim stanie, zasiliła grono aniołków, jak to mówi nasza Aleksandra na grupie. I na tym koniec, bo jak tylko salmiaki popłynęła za tęczowy most, wdrożyłam szybką regenerację i leczenie tych pozostałych przywr. Przywry za pierwszym fluxolwem jeszcze się nie poddały do końca, ale za drugim zostały wybite. W tym momencie mamy jakieś około 10 dni, kiedy na żadnej próbce nie wychodzi nam żaden pasożyt, więc jestem pełna nadziei, że to już jest koniec. Ze starej obsady został Big Mac i Apple Pie, no i zostały wszystkie nowe rybki, oprócz tych, które pojechały oczywiście do domu dzieciaki, ale te duże 3 mają się świetnie. I też dochodzę do takich wniosków, że jeśli miałabym planować jakąś obsadę tutaj w tym akwarium, to na pewno nie tajskie ryby już, nie takie piękne i wypicowane, ale stawiałabym na ryby mocniejsze, na pewno chińskie czy japońskie. Widzę też, że pewne rasy mają tendencję do tego, że są słabsze, inne są mocniejsze, więc myślę, że chciałabym ewentualnie się skupić na pewno na ranczu i na dużych kinach. To była faktycznie najgorsza przygoda w naszej akwarystyce. Najgorsza była ta bezsilność i też niezbyt miłe podpowiedzi, czasem komentarze hodowców karpi koi, bo o ile welony mają typowe dla koi, takie same pasożyty je męczą jak karpie koi, to też mam świadomość tego, że nie są w stanie wytrzymać takich dawek leków i tutaj trzeba podchodzić do tego z głową, czasem ostrożnie, czasem dać mniejszą dawkę, a czasem krócej. A właściciele karpi koi nie zawsze byli mili i mówili, że trzeba najlepiej zaorać to wszystko i zacząć na nowo. W każdym razie w tym całym okresie najbardziej nie mówiłam o tym, co tu przeżywamy wszystkim, bo było mi ciężko o tym mówić, ale na pewno bardzo wspierały mnie Iza i Ewa. Mój mąż, który nosił tutaj wiadra dzielnie mi przy wszystkich podmiankach i też wszyscy, którzy pisali i odzywali się na privy, na pewno bardzo Wam dziękuję, bo dużo mi to pomogło i wiedziałam, że ktoś tam w nas wierzy i trzyma kciuki. Tak, a teraz chwila o nowych rybkach. No to tutaj mam 3. Dzieciaki Wam pokażę w przyszłym odcinku znowu. Tutaj mamy krówkę. Krowa on miał wszystkie pasożyty oprócz ospy, ale nie zrobiło to na nim większego wrażenia, poza tym, że trochę zwolnił. Krowa przejął obowiązki kapitana, jeśli chodzi o gonienie wszystkich dziewczyn. Jest też bardzo towarzyski. Zauważyłam, że on nie lubi pływać sam i zazwyczaj się do kogoś doczepia. Ja go często porównywałam do Oreo, bo wiadomo, jaka byłam związana emocjonalnie z Oreo i krowa też takie spełnienie trochę moich marzeń, ale Oreo był takim lancerem, który pływał sobie gdzieś tam i mówił: patrz, jaki jestem świetny, a krowa to jest taki swój chłop. Jest bardzo towarzyski, bardzo socjalny, natomiast 2 piękności, no to nie są najpiękniejsze ryby świata, Lukrecja i kotleciara, ale za to ujmują swoim charakterem. Kotleciara jest bardzo śmieszna, bo ona jak się ekscytuje, to ekscytuje się całą sobą i polega to na tym, że ma głowę do góry, daje ogon na dół i po prostu tak pływa. No jest to prześmieszne i za każdym razem, kiedy mnie widzi, bo kojarzy mnie z jedzeniem, to właśnie tak reaguje. A z kolei Lukrecja jest biała, ale ma czarny charakter i dała mi popalić strasznie na kwarantannie, zwłaszcza jak siedziała w tym mniejszym akwarium, bo po prostu taranowała wszystko. Pozżerała mi gałęzatki, zakatrupiła mi kilka ślimaków, 2 chyba. Po jednego aż prawie wyskoczyła z akwarium, jak biedak przed nią uciekał. Także to też była moja wina, bo nie dopilnowałam tej kwestii. Nie wiedziałam, że w ogóle ona będzie w stanie coś takiego zrobić, ale tutaj złagodniała. Hierarchię ustawiła Big Mac i każdy ma przed nim jakiś respekt. No i teraz trzeci temat, o którym chciałam powiedzieć, to jest właściwie niefortunnie się złożyło, bo taki smutny trochę odcinek, ale też rocznicowy. Mija rok, odkąd prowadzę ten kanał na YouTubie. Za statystyk takich, które
mam w głowie, bo gdzieś przed chwilą na szybko sprawdziłam. Mam 720 subów. Byłoby więcej, ale gdzieś koło nowego roku YouTube miał akcję usuwania martwych kont albo takich, które się zapisały, a gdzieś tam nie obserwują, nie oglądają. Więc bardzo dobrze zresztą się stało, bo wolę wiedzieć, ile jest faktycznie osób zainteresowanych tematem. Mam 70 filmików zrobionych, 50 000 wyświetleń. Dalej mnie to bawi, dalej się cieszę z tego, co robię. Teraz ostatnio eksperymentuję z shortami, z krótszymi formami filmików. Mam niekończące się pomysły na nowe odcinki. Zawsze mam przynajmniej 4 zaplanowane z góry. Kolejne, więc na pewno jeszcze kolejny rok musicie się ze mną męczyć. Niestety tak niefortunnie usiadłam, że nie widać, ale mam dzisiaj ubraną koszulkę z Big Maciem. I chciałabym jednej szczęśliwej osobie taką koszulkę wysłać. W dowolnym rozmiarze, może być nawet dziecinny, damska albo męska. Wyślę na dowolny zakątek świata. Zasady konkursu są takie, że pod tym filmem komentujecie obojętnie co, mogą być jakieś rady, co mogę ulepszyć, co chcecie oglądać w przyszłych odcinkach, co mogłam zrobić inaczej, na przykład podczas naszego Armagedonu. Możecie wylać może hejtu, co wam się nie podoba. Obojętne, byleby komentarz nie składał się z samych emotikonek. Każdy komentarz, czy każda osoba komentująca dostanie swój numerek i w przyszłym odcinku będzie losowanie i po prostu system wybierze zwycięzcę. Taką koszulkę wyślę na dowolny zakątek świata w ramach podziękowania za to, że wytrwaliście ze mną ten rok. Ten odcinek miał być krótki i zwięzły, ale wyszło jak zwykle, także dziękuję za uwagę wszystkim, którzy dotrwali do końca. No i do zobaczenia w następnym odcinku.